Na czym polega to wchodzenie w życie? No na tym na przykład, że nasze dzieci szły do gospodarstw chłopskich i mieszkały z chłopami, pracowały z chłopami, jadły to, co oni gadali. Normalnie żyły tak z nimi. Tam wnosiły swój prowiant. No i swoją pracę, za co ich bardzo chętnie przyjmowano oczywiście. To się nazywało wyprawa do Kułaków. No i to od razu przynosiło najstraszniejszy możliwy obraz wsi zgnojonej, wysyłanej do więzienia za obowiązkowe dostawy, wiesz, pól leżących odłogiem. Niesamowity zupełnie. I tak żeśmy te dzieci prowadzili. Tam żeśmy jakoś próbowali na ten świat wpływać na miarę ich możliwości, i póki one były małe, to tu nie było żadnych kolizji, czy niewiele. Wszystko fajnie było. To prowadziło do różnych odkryć. A tu jeszcze trzeba o technice słowo powiedzieć, to znaczy założyliśmy sobie swoją organizację w czasach stalinowskich, żeśmy zabazowali na OH po prostu. Oddano nam takie, zarząd stoczny ZMP oddał nam takie obozy dla aktywu harcerskiego z dzielnic podwarszawskich. Takie przyjęto zasady, nieważne zresztą. Otóż myśmy, naprzód to miał być obóz, a potem taka drużyna była obozowa i myśmy to robili. Normalne dzieciaki. Żeśmy te różne sztuki robili. Tak na marginesie na początku przyjęliśmy wszystko ze skautingu, co nam się zdało, że trzeba przyjąć. A więc namioty, gry polowe, obrzędy i całe mnóstwo takich rzeczy. Przygodę taką wielką. To wszystko, czego w OH brakowało, co sprawiło, że to była te dzieci to w ogóle nie dało się od nas kijem odpędzić. To... I potem żeśmy te sztuki podjęli różne. Takie z takich różnych, żeby wyjaśnić, na czym polega ten typ wędrówki w życie. To powiem taką historię już dużo późniejszą, już po 56 roku, w 57 właśnie mieliśmy obóz na Malinkach, to jest w Bieszczadach, ale w tej części zaludnionej, czyli w okolicach Leska. I dzieciaki chodziły na zwiat w sprawach UPA. No, to już była polska ludność i o tych Ukraińcach opowiadała straszne rzeczy. Ale jednocześnie opowiadała o wojnie, opowiadała prawdę. To niesamowite wrażenie robiło, jak te zastępy, te patrole wracały z tego zwiadu coraz bardziej przybite, bo walił im się obraz wojny, w której nasi są dobrzy, dzielni, sprawiedliwi, tam ci są obozy mordercy, faszyści. Bo nagle pojawiało się po prostu koszmar wojny, a wraz z nim pytanie o rację UPA. Pamiętam to niesamowite, jak to tak narastało i nagle wystrzeliło. No przecież to oni mieli wobec tego rację, to ich ziemia. Tu mieszkali Ukraińcy, wszędzie Ukraińcy, ślady po wypalonych wsiach. Oni walczyli o swoją wolność. Okrutnie. Wojsko polskie było nie mniej okrutne. To usłyszeli to od ludzi nienawidzących Ukraińców, niesłychanie życzliwych temu polskiemu wojsku. Pamiętam to niesłychany taki wstrząs psychiczny. No. I potem tak. I teraz cały problem polega na tym, że jak się tak wychowuje dzieci, no to naprzód może one tam zakładają jakieś tam. Naprzód to one, co one tam naprzód mogą robić? Zmieniać świat. Zmieniać świat to znaczy, że bawią się z miejscowymi dziećmi, że ich tam uczą różnych zabaw. Jakiś ogródek założą, coś tego, owego. Później bibliotekę, teatr koło ZMW. Ale później trzeba zmieniać świat. I się zadaje pytania fundamentalne. Ja tu już przed chwilą przy okazji pomówienia o sobie opowiadałem, jak to zaczyna. Człowiek chce zasadniczo zmienić świat. I nagle wyrasta z tego konsekwentna... I oni muszą się gdzieś znaleźć. Gdzie my ich puścimy? W to życie. Bo ja wiem, że w kraju normalnym, parlamentarnej demokracji można sobie tak się bawić, potem te dzieci wchodzą i sobie wybierają partie, w których chcieliby zmieniać świat. Czy też nie wiem, bo oni chcą ze sobą to robić. Ale może. Tutaj nagle okazuje się, że jakby na opak w stosunku do wszystkich kierunków takich politycznych, przynajmniej totalitaryzujących, które se tworzą młodzieżowe i dziecięce
takie grupy, żeby podchowywać od razu człowieka od dołu do góry. Tu trzeba tworzyć taką dorosłą, która tam będzie zmieniać świat. Po prostu nagle nasze dzieci wymyśliły sobie, że nasze dzieci już były dorosłe, znaczy miały się 18, 17, 16 lat i że trzeba, nie ma innej rady, trzeba konspirację zakładać. Pamiętam ten bój, na tej zasadzie krąg walterowski został rozwiązany. Bo okazało się, że są tacy, co chcą iść w podziemie i awantura dzika. Wreszcie ktoś tam powiedział, no dobrze, no ale zakazać nam nie możecie. No ale w związku z tym w tej sytuacji trzeba było krąg walterowski rozwiązać. Już jeszcze wcześniej Adaś i koledzy młodzi założyli klub poszukiwaczy sprzeczności i zaraz potem starsze pokolenie klub uniwersytecki, dyskusyjny, polityczny, ale to już jest innej historii, która będzie na przodzie.